Dzień dobry. Luźniejszy temat dzisiaj jeszcze. Mówię jeszcze, ponieważ najprawdopodobniej uda mi się tą puścić dzisiaj po materiale o ALS-ie, a wybrałem się w takie też malownicze miejsce, do parku Arboretum, tu w Nottingham. Może mi się uda nagrać ten materiał, już kiedyś próbowałem, ale przyszli grać w piłkę czy w inne Ringo. Zanim zacznę, jeszcze proponuję zajrzeć na stronę kanału, tam się taka pojawiła zakładka społeczność i tam jest ankieta do wypełnienia. Więc o telefonach dzisiaj będzie. Ten temat jest również ciekawy dla wielu z Was. Bardzo dużo pytań było na ten temat. Czy one są niebezpieczne, jak są niebezpieczne i generalnie, żeby ten temat poruszyć. Więc na początku chciałbym zaznaczyć jedną podstawową rzecz. Jeśli jesteście już pasażerami samolotu i ktoś Was prosi o cokolwiek, łącznie z tymi telefonami, czyli żeby je wyłączyć, przełączyć i tak dalej, to po prostu to róbcie. No być może oni mają jakąś wiedzę na ten temat, chcą, to po prostu tak trzeba postępować. Zgodziliście się na transport daną linią lotniczą, więc postępujcie według zasad, jakie tam obowiązują. Co ja wiem na temat tych telefonów? Ja ten temat kiedyś tam już dawno temu próbowałem zgłębić i ponieważ jakby ten zakaz używania telefonów powstał dość dawno temu, wtedy kiedy pojawiły się pierwsze telefony komórkowe, te analogowe, no to niewiele jest, tak szczerze mówiąc, informacji na internecie na ten temat. Co udało mi się znaleźć i ma to sens według mnie, to że tak naprawdę tych telefonów zakazano z tego względu, że pierwsze sieci komórkowe, te analogowe, one jakby działały w ten sposób, że te anteny pozwalały i cały system pozwalał na łączenie się z bardzo dużych wysokości. W związku z czym taki telefon zabrany na pokład samolotu po prostu łączył się z kilkoma tymi komórkami, czyli tymi nadajnikami tej sieci komórkowej, co powodowało paraliż tej sieci. Te sieci sobie z tym nie radziły, jeśli kilka tych telefonów próbowało nagle się jakby połączyć z wieloma komórkami naraz, ten sam telefon. No i jakby dodano do tego słowo bezpieczeństwo, no i wyszło na to, że nie można tych telefonów w samolotach używać. Może też gdzieś ktoś kiedyś stwierdził, że może to mieć wpływ, aczkolwiek o tym za chwilę. Tak więc wprowadzono ten słynny tryb samolotowy. I tutaj jest taka ciekawostka, właśnie w temacie tym, co przed chwilą powiedziałem. Otóż ja jestem troszkę starszy już, taki młody, ale już mam parę lat i jak wprowadzono tryb samolotowy, to on oznaczał wyłączenie wszelakich nadajników. I taka jest też definicja trybu samolotowego, a nawet nie tylko nadajników, ale pierwsze smartfony, jakich używałem, to po włączeniu trybu samolotowego nie umożliwiały także korzystania z GPS-a, czyli systemu, który jest tak naprawdę odbiornikiem, prawda? Więc jakby w tej chwili we wszystkich urządzeniach, nie tylko w telefonach, ten tryb dalej jest samolotowy i on wyłącza jakiekolwiek nadajniki, jakie są w danym urządzeniu zamontowane. To może być zegarek, to może być aparat fotograficzny, cokolwiek. Ale z biegiem czasu, czyli całkiem niedawno, okazało się, że przecież można udostępniać internet na pokładzie, prawda? Co za tym idzie, zarobić pieniążków troszeczkę na tym. No więc zaczęto myśleć, no jakby to teraz tych telefonów na tym pokładzie używać, prawda? No i wszystkie mądre gremia się zebrały i zmieniły definicję na potrzeby transportu lotniczego trybu samolotowego. Bo zauważcie, że w tej chwili proszą Was dalej o używanie telefonów w trybie samolotowym, ale możecie korzystać z internetu przez Wi-Fi czy Wi-Fi, w zależności od tego, kto jak to, prawda, wymawia. Tak więc na potrzeby transportu lotniczego zmieniono jakby definicję trybu samolotowego. Już ten tryb samolotowy umożliwia odbieranie i nadawanie w tym paśmie Wi-Fi. Ale to też nie jest do końca prawdą, bo są takie linie lotnicze, sam takimi leciałem, gdzie jest możliwe po prostu najzwyczajniej w świecie uzyskanie połączenia telefonicznego czy wysłanie SMS-a, korzystając z tych nadajników takich już telefonicznych zabudowanych w telefon, prawda? Tych takich nadajników, które łączą się normalnie z tymi komórkami naziemnymi. W związku z czym, jak widzicie, sprawa jest dość taka, że tak powiem, niejasna. Była potrzeba, nagle się okazało, że można włączać. Ale jak wcześniej powiedziałem na samym początku, jeśli proszą Was, żeby wyłączyć, to wyłączyć.
Tutaj jest jeszcze odnośnie tego, co robimy jakby w kokpicie, drobna uwaga, ponieważ nikt nam nie zabiera telefonów, jak idziemy do kokpitu, prawda? Tak samo jak pasażerów nikt nie zabiera. Te buteleczki z wodą zabierają powyżej 100 ml, a telefonów nikt nie zabiera. Po prostu proszą o to, żebyście wyłączyli. No dobra, no jak ktoś zapomni. Więc my w kokpicie, zdarzyło się mi to chyba w 2 liniach lotniczych, mieliśmy w checkliście tej po uruchomieniu silników, czy przed uruchomieniem, już nie pamiętam, taką pozycję mobile phones i tam było, że należy je wyłączyć, a potem po wylądowaniu po checkliście tej parking, ona się nazywa w Airbusie, czyli po wyłączeniu silników mieliśmy te telefony z powrotem włączyć, czy to swoje osobiste, czy też często jest telefon na pokładzie samolotu taki firmowy. Tutaj taka jeszcze ciekawostka odnośnie tej sprzedaży internetu. Otóż kiedyś na przykład jedną linią leciałem lotniczą jako pasażer i tam na początku powiedział personel oczywiście, że trzeba te telefony mieć w trybie samolotowym, prawda, przez cały lot i tak dalej. No więc ja w ogóle, jako człowiek, jak wspomniałem, troszeczkę jakby znający tą przeszłość całych tych trybów samolotowych, w ogóle nie założyłem, że ta firma może sprzedawać internet. No bo jeśli mam mieć telefon wyłączony de facto, czyli w trybie samolotowym, takim jaki ja to rozumiem, trybie samolotowym, no to jak mogę z internetu korzystać? Na koniec lotu, już na zniżaniu okazało się, przeczytałem tam w tej broszurce, że oni internet sprzedają i to całkiem przyzwoita cena, bo była 5 euro za cały lot. Gdybym wiedział, to bym sobie kupił, bo lot był długi, około 4-godzinny. Także ja uważam, że ta cała sytuacja z tym trybem samolotowym i sprzedażą internetu jest naprawdę taka troszeczkę dziwna i niejasna, ale tutaj proponuję wrócić do tej uwagi, którą Wam powiedziałem na samym początku. Ja uważam, że jeśli chodzi o telefony komórkowe, to dużo większym niebezpieczeństwem są baterie litowo-jonowe, które są na nich zamontowane, bo generalnie bateria litowo-jonowa w transporcie lotniczym jest jako dangerous good, czyli towar niebezpieczny, ponieważ jak wiecie, może się zapalić i tak dalej, wybuchnąć, prawda? Często w liniach lotniczych są informacje o tym, że nie należy ładować telefonów komórkowych na pokładzie, albo jest cały czas powtarzana jeszcze ta informacja o tym słynnym Galaxy 7, Note 7, który wybuchał. I tutaj taka drobna moja uwaga, że naprawdę nierozsądnie jest taki telefon na pokład zabierać, bo jeśli faktycznie on by wybuchł albo się zapalił, to żaden prawnik nas przed tym nie wybroni, że my spowodowaliśmy zniszczenia. Tak mi się wydaje. Dobrze. Ale teraz powiem o takiej innej rzeczy, która może spowodować dużo większe jakby osobiste problemy. Czyli telefony komórkowe w roamingu, bo to się wiąże z podróżami samolotowymi w tej chwili głównie. I jak wiecie, w roaming w Unii Europejskiej, ponieważ nie zadziałała magiczna ręka rynku i konkurencja tutaj trzymała ceny 1000-krotnie wyższe niż powinny być, no więc przyszedł regulator i, jak to się śmiesznie nazywa, regulator w postaci Unii Europejskiej i powiedział im nie, musi być taniej. No najpierw to było tak jak niby w domu, teraz chcą tam jakieś opłaty naliczać, ale to są opłaty rzędu tam 3 groszy za 1 megabajt, co jest ponad 1000-krotnie mniej niż było wcześniej, bo te ceny dalej poza Unią Europejską potrafią dochodzić do 45 zł za 1 megabajt. O tym za chwilę. Otóż tu chciałbym Wam zwrócić jedną uwagę na jeden problem. Poruszamy się bardzo często do takich kierunków popularnych jak Grecja. No i Grecja, nie dotyczy to tylko Grecji, ale to jakby jest taki najbardziej popularny, którego ten problem dotyczy. I Grecja w bardzo wielu rejonach graniczy z Turcją. Czyli niekoniecznie musi to być część lądowa, ale na przykład wyspy. Wylądujecie na Rodos, na Kos i na innych wyspach i macie przeświadczenie, że jesteście w roamingu Unii Europejskiej. Nie każdy telefon ma taką możliwość, żeby ograniczyć roaming tylko do Unii Europejskiej. No i tu się może pojawić bardzo poważny problem, ponieważ po wylądowaniu wydaje nam się, że możemy z tego internetu korzystać, nie popatrzymy, gdzie się telefon zalogował i koszty potrafią być po prostu astronomiczne. To są kwoty, które idą w dziesiątki tysięcy złotych, jeśli nie ma jakiegoś ograniczenia na koncie. Tak więc tutaj dla przykładu ze swojego własnego doświadczenia Wam powiem, że samo włączenie telefonu, czyli załóżmy wylądowałem w Turcji, tak? I potrzebuję włączyć telefon po to, żeby z niego zadzwonić jednak z jakiegoś powodu, bo na przykład do firmy potrzebuję się dodzwonić i zanim zdążę wyłączyć transmisję komórkową, to on już ściągnie kilka megabajtów danych i to jest dosłownie kilkadziesiąt złotych do 100 kilkudziesięciu złotych mnie to kosztowało, do tej pory kilkukrotnie. Nic na telefonie nie zrobiłem, po prostu włączyłem go i on na chwilę uruchomił tryb transmisji danych. 2 megabajty to jest w przypadku Turcji
w tej chwili obniżyli cenę, bo ostatnio mi się pokazało 30 zł, ale było ponad 40 zł za 1 megabajt, czyli 2 megabajty to jest 80 zł. Znam przypadki ludzi, z którymi pracowałem, że ich taka krótka przygoda z roamingiem kosztowała kilkaset złotych, zanim się zorientowali. Jest to, jak wspomniałem wcześniej, kwota absolutnie absurdalna, bo oczywiście internet w Turcji ani gdziekolwiek w tej chwili na świecie nie kosztuje takie pieniądze. No może nie wiem, gdzieś w jakichś krajach na Kubie albo coś w tym stylu, no ale naprawdę to są ceny po prostu absurdalne i jak wspomniałem wcześniej 1000 albo nawet ponad 1000-krotnie wyższe niż normalna cena, powiedzmy 1 gigabajta danych, bo proszę sobie uzmysłowić, że skoro 1 megabajt kosztuje 40 zł, to 1 gigabajt to jest 1000 megabajtów, kosztuje 40 000 złotych. I tutaj naprawdę trzeba być uważnym, ponieważ na przykład dzieci mają telefony, które są na abonament i takie dziecko wjedzie w hotelu do pokoju, a to mi się też zdarzało w hotelach na przykład na brzegu, na wybrzeżu, od strony północnej na Rodos, byłem w hotelu, gdzie o ile na dole w lobby przed hotelem ten telefon łapał sieć grecką, o tyle po wjeździe na górne piętra i wyjściu na balkon przełączał się na tę sieć turecką. Trzeba być bardzo czujnym. No jeden film na YouTubie, jak sobie można wyobrazić, obejrzany przez takie dziecko może kosztować no, kilka tysięcy złotych. Tak samo jeśli podróżujemy po tych wyspach, czy generalnie w takich rejonach przygranicznych, gdzie kraj Unii Europejskiej graniczy z krajem, w którym ten roaming jest 1000-krotnie droższy. Ale nie tylko na ziemi. Otóż, jeśli nie wyłączymy tego telefonu w trakcie lotu, to jest takie prawdopodobieństwo i znam osobiście gościa, znaczy tak od 3 miesięcy się dziwnie zachowuje, to w sumie nie wiem, czy go do końca znam, ale któremu się zdarzyło, że lecąc z kierunku Anglii na Islandię, telefon zalogował się do Wysp Owczych. Nie tylko telefon, ale tablet także. I oczywiście ja nie wiedziałem, ten gość nie wiedział o tym, że telefon jest zalogowany, dowiedział się po tym, jak rachunek zobaczył. No i ten przelot w odległości, nigdy ten samolot na trasie z Anglii na Islandię nie znajduje się w mniejszej odległości jak nie wiem, 150 km od tych Wysp Owczych, a mimo wszystko potrafi się tam zalogować, prawda? To nie jest traktowane jak Unia Europejska. No i poszło kilkadziesiąt złotych. Tak więc naprawdę uważajcie na to, bo o ile wydaje się, że, znaczy nie wydaje się, ale gdyby tak było, że miałbym cień wątpliwości co do tego, że telefonem włączonym można strącić samolot, to bym nie został pilotem. Więc raczej to nam tam z tego powodu nic nie grozi, ale grożą nam naprawdę szokujące wydatki związane z używaniem telefonów komórkowych podczas naszych podróży lotniczych w miejscach, gdzie się udajemy. Czyli pamiętajmy o tym, żeby ten roaming wyłączyć, albo żeby naprawdę kontrolować, jeśli już jesteśmy w takich miejscach, o których wspomniałem, żeby się nie narazić na niepotrzebne koszty. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam o tym, żeby spojrzeć na stronę kanału w zakładkę społeczność to się nazywa. Tam będą się pojawiały na przykład ankiety. Taką niedawno umożliwiło opcję, włączyło YouTube. Miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kto kiedy będzie oglądał. Pozdrawiam serdecznie.